Cześć, z tej strony Wiktor. Zapraszam Was na kolejny odcinek Kobi News, w którym jak w każdy poniedziałek przedstawię Wam skrót najważniejszych wiadomości oraz ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Uwaga! Pamiętajcie, że daty wydania, ilość klocków oraz wygląd zestawów są orientacyjne i mogą one ulec zmianie. Trwa sprzedaż standardowej edycji samolotu Horten H229. To bez wątpienia jeden z najbardziej nietypowych i rozbudzających wyobraźnię samolotów II wojny światowej. Dla formalności wspomnę, że nasz Horten, zaprojektowany w skali 1:32, pasuje rozmiarem do pozostałych samolotów wydawanych w Historical Collection World War II. Latające skrzydło ma 52,5 cm rozpiętości i składa się z 1080 elementów. Specjalnie na potrzeby tego zestawu zaprojektowaliśmy nowe klocki doskonale imitujące charakterystyczny dziób samolotu wraz z kabiną pilota i wlotami powietrza w silnikach. Do zestawu dołączona jest figurka przedstawiająca pilota testowego w charakterystycznym kombinezonie. Pilot posiada dwa nakrycia głowy, pilotkę w kolorze żółtym oraz furażerkę z nowymi nadrukami. Model posiada również charakterystyczne składane koła. Na klockach znajdują się wysokiej jakości nadruki z oznaczeniami i detalami samolotu. Spód jest zrobiony z klocków w nowym jasno-niebieskim kolorze i również zawiera nadruki z oznaczeniami. Z całą mocą swoich słów stwierdzam, że jest to najbardziej epicki model, jaki Kobi wydało kiedykolwiek. Do sprzedaży trafił nasz Panzerkampfwagen III Ausführung J w skali 1:35. Już ostatnio rozwodziłem się nad wielofunkcyjnością tego czołgu, który używany był przez cały okres II wojny światowej. Dlatego, by nie powielać swoich słów, dziś mam Wam do przedstawienia trochę faktów związanych z naszym modelem. Tę maszynę przygotowaliśmy z myślą o działaniach na froncie wschodnim II wojny światowej. Armia węgierska czynnie wspierała wojska niemieckie na wschodzie, stąd też w zestawie obok modelu czołgu znajduje się starannie opracowana figurka węgierskiego żołnierza, który ma na wyposażeniu dwukolorowy karabin Mannlichera, hełm oraz furażerkę z nadrukami. Maszynę wykonano z 590 elementów i po ich ułożeniu otrzymacie maszynę idealnie współgrającą z np. naszym Panzerem IV wydanym w ramach serii Company of Heroes w tym samym kolorze i tej samej skali. Buduj Panzerwaffe, klocek po klocku. Oto najnowszy projekt prosto z zakładów Porsche. Tak w 1943 roku mogłaby brzmieć reklama tego pojazdu. Chodzi oczywiście o Panzerjägera Tiger P, czyli niesławnego Ferdynanda. Wydanie arcyciekawe, bo jest to wersja limitowana, której przedsprzedaż trwa od 1 grudnia. Radzę się Wam spieszyć, bo wszystko wskazuje na to, że szybko się rozejdzie. W zestawie oprócz ślicznej maszyny prosto spod Kurska znajdziecie dodatkowe klocki, dzięki którym zbudujecie motocykl Zundap KS750 wraz z wózkiem bocznym wyposażonym w karabin maszynowy MG34. Dodatkowo edycja limitowana posiada dwie dodatkowe figurki. Pierwszą jest członek załogi, a drugą grenadier pancerny, który chyba bardzo się Wam spodobał. Zwieńczeniem jest certyfikat autentyczności z numerem oraz odręcznym podpisem prezesa Kobi. Sam pojazd w skali 1:28 zbudujecie z ponad 1260 elementów, dzięki którym Wasz Panzerjäger będzie miał odzorowane wnętrze, przedział bojowy oraz silnik. Rozpoczęcie sprzedaży edycji standardowej planowane jest na 12 grudnia. Nawiązując do poprzedniego tematu, Ferdynandy pod Kurskiem okryły się złą sławą. Były awaryjne i słabo uzbrojone. Owszem, potężne działo PaK-43 kalibru 88 mm siało śmierć i spustoszenie, ale maszyna pozbawiona była karabinów maszynowych, zatem była strasznie podatna na ataki wrogiej piechoty. Te Panzerjägery, które przeżyły blamaż pod Kurskiem, zostały wycofane w głąb Rzeszy i zmodyfikowane. Zmieniono też nazwę. Ferdynand zmienił się w Elefanta. Pojazdy te walczyły następnie na wschodzie i we Włoszech. Naszego Elefanta zbudujecie z 1252 elementów, po których skompletowaniu otrzymacie śliczną maszynę w skali 1:28 i kamuflażu analogicznym do naszego Jagdtigera, również w skali 1:28. Do zestawu dołączona jest figurka Sturmartylerii.
Pancerniak w zielonym mundurze, dodatkowo z szapką polową M43 i wyposażony w MP40, idealnie pasuje do klimatu czerwcowych Włoch z 1944 roku. W połowie grudnia do sprzedaży powinny trafić dwa nowe Fiaty Abarty 595. Te z pozoru małe szkraby to duże i szczegółowo odwzorowane samochody w skali 1:12, mające ponad 1000 elementów. Jeden z nich będzie klasycznym białym Essace z czarnym pasem na dachu. Drugim żółta wersja tego samochodu prosto z 1965 roku. Należy zaznaczyć, że będzie to wersja Executive, wyeksponowana na klockowej podstawce ekspozycyjnej. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda niebo? Właśnie tak. Pojawienie się Maserati MC20 Cielo na rynku motoryzacyjnym było bardzo oczekiwanym wydarzeniem. Otwarta wersja MC20 otrzymała nazwę Cielo, co po włosku oznacza niebo. Wykonany ze specjalnego kompozytu dach w ciągu zaledwie 12 sekund znika pod klapą, którą zdobi duży trójząb, symbol włoskiej marki. Klockowe modele MC20 Cielo zostały wydane na oryginalnej licencji włoskiego producenta samochodów sportowych Maserati. Tak, niesamowity design jest możliwy tylko w skali 1:12. Dodatkowo działający składany dach, otwierane do góry drzwi, skrętne koła, które można obracać za pomocą działającego układu kierowniczego, odwzorowany z klocków silnik oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby tego modelu elementy to tylko część zalet tego zestawu. Za pomocą licznych nadruków oraz starannie zaprojektowanych elementów zostały odwzorowane tak ważne detale oraz wnętrze. Klockowe wydanie wyróżnia się pięknym czerwonym kolorem karoserii w edycji standardowej oraz błękitnym w edycji Executive. W warszawskim Kobi Hobby Center na ulicy Szaserów 105A trwa istny jarmark cudów. Od końca listopada do odwołania trwa ekskluzywna promocja, w ramach której za każde wydane 250 zł możecie zakupić nasz brelok za 1 grosz. To już wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco są publikowane nowości oraz inne ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza strona Kobi Fans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków Kobi. Nie zapomnijcie zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.